No, proszę. Ukraina w 2022 roku stała się miejscem najbardziej krwawych walk od czasów II wojny światowej. Незламні народи найсміливішої країни. Marzący o Europie obywatele tego kraju znaleźli się na linii frontu pomiędzy demokratycznym światem Zachodu a żyjącą imperialnym mitem autorytarną Federacją Rosyjską. To właśnie tutaj toczy się wojna o losy państwa, ale również o demokrację, suwerenność, wolność słowa i myśli, ale i o bezpieczeństwo na całym kontynencie. Ukraina od wielu lat była obiektem agresji putinowskiej Rosji, której celem jest powstrzymanie procesu budowy własnej państwowości przez Ukraińców i uniemożliwienie im zbliżenia się z Europą Zachodnią. Niebieski kolor na fladze Ukrainy oznacza niebo, czyli pokój, a żółty zboże i plony ziemi. Ukraina to największe państwo Europy zamieszkane przez różne narody. Od dawna jest to rodzinny dom nie tylko Ukraińców, a również Rosjan, Żydów, Ormian, Romów, Azerów, Polaków, Słowaków, Węgrów i Tatarów. W średniowieczu mieszkające we wschodniej części Europy plemiona słowiańskie, przodkowie dzisiejszych Ukraińców, z pomocą waregów, zwanych także wikingami, utworzyli i zbudowali własne państwo Ruś. Od nazwy jednego z największych ówczesnych miast, Kijowa, państwo Słowian nazywano Rusią Kijowską. Kraj ten, podporządkowany patriarchatowi w Konstantynopolu, przyjął w X wieku chrzest, co wpłynęło na rozwój kultury i polityki w całym regionie. W końcu XI wieku Ruś Kijowska uległa podziałowi na szereg drobnych księstw. W XIII wieku inwazja Mongołów zrujnowała Ruś i po raz pierwszy odcięła ją od zachodu Europy. Wiele dużych miast zostało zniszczonych, a Kijów stracił znaczenie najważniejszego ośrodka regionu. W XIV wieku ziemię obecnej Ukrainy i Białorusi zajęło Wielkie Księstwo Litewskie i Królestwo Polskie. W tym samym czasie nabierało siły także Cesarstwo Moskiewskie. Litwa, osłabiona wojnami, potrzebowała wzmocnienia i dynastia Jagiellonów połączyła je z Królestwem Polskim, co przypieczętowała Unia Lubelska, tworząca Rzeczpospolita obojga narodów. W jej składzie znalazła się znaczna część centralnych i zachodnich terytoriów współczesnej Ukrainy. Od średniowiecza w dziejach Ukrainy ważną rolę odgrywa podział na Kościół zachodni, katolicki i wschodni, prawosławny. W 1596 roku w Brześciu część prawosławnych zawarła unię z Kościołem katolickim i w miejsce patriarchy moskiewskiego uznała prymat papieża w Rzymie. Duchowni unici utworzyli osobny kościół grecko-katolicki, który połączył dwa obrządki chrześcijańskie – wschodni i zachodni. Religijno-kulturową mozaikę uzupełniali protestanci, Żydzi i muzułmanie. Od końca XVI wieku w Rzeczpospolitej narastały głębokie konflikty społeczne i religijne. Wybuchały powstania chłopów i kozaków, z których największe było to z 1648 roku, dowodzone przez hetmana Bogdana Chmelnickiego. Zorganizował on kozackie państwo na obszarze Ukrainy – hetmanat. Osłabiony wojną, Chmelnicki musiał szukać sojuszników. Ostatecznie zdecydował się na podpisanie ugody z Moskwą, wciągając ją w wojnę z Rzeczpospolitą. Od tej pory hetmanat znalazł się w strefie wpływów Moskwy, a miejsce tego wydarzenia, Perejaslaw, stało się symbolem związania Ukrainy z wschodnim sąsiadem, Rosją. Konflikt zbrojny między Rzeczpospolitą a Moskwą zakończył się w 1667 roku rozejmem w Andruszowie, który podzielił ziemię Ukrainy na dwie części. Tereny znajdujące się na wschód od Dniepru zostały wyłączone do Carstwa Moskiewskiego. Te na zachód pozostały w odrębie Rzeczpospolitej. Szybko okazało się, że część kozaków nie chciała żyć pod zwierzchnictwem cara. Podjęli oni próbę odzyskania niezależności podczas wojny szwedzko-rosyjskiej na początku XVIII wieku. Hetman Iwan Mazepa, który porzucił Moskwę, aby z pomocą Szwedów związać hetmanat z Europą, stał się symbolem prozachodnich europejskich aspiracji kozaków. Przegrana w bitwie pod Połtawą w 1709 roku przekreśliła te plany. Kiedy w końcu XVIII wieku doszło do rozbiorów Rzeczpospolitej,
kolejne tereny obecnej Ukrainy trafiły pod kontrolę Rosji, a część z nich z Galicją Wschodnią znalazła się w składzie Cesarstwa Austriackiego. Zmianę przyniosły I wojna światowa i przewrót w Rosji w 1917 roku. Po upadku Imperium Rosyjskiego 22 stycznia 1918 roku tamtejsi ukraińscy przywódcy proklamowali w Kijowie niepodległą Ukraińską Republikę Ludową. Wraz z upadkiem Cesarstwa Austro-Węgierskiego Galicja Wschodnia stała się teatrem konfliktu pomiędzy Ukraińcami i Polakami, dążącymi do utworzenia odrębnych bytów państwowych. Ukraińcy ogłosili we Lwowie powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Te same tereny Polacy chcieli włączyć do odbudowującej się Polski. W 1919 roku Polacy pokonali Ukraińców. Próba połączenia dwóch ukraińskich niepodległych państw ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem. Kierowani przez Lenina bolszewicy stworzyli w Charkowie Ukrainę sowiecką. W 1920 roku wojsko ukraińskie pod wodzą atamana Petliury stanęło u boku Piłsudskiego w wojnie z bolszewikami. Choć Sowieci przegrali, ale utrzymali Kijów i większość ziem ukraińskich. W okresie stalinowskim Ukraina sowiecka, tak jak i cały kraj, dotknęły represje w niespotykanej dotąd skali. Największy z nich był Wielki Głód, do którego doszło w latach 30., kiedy wskutek zorganizowanego przez Stalina i jego popleczników przymusowego odbierania zboża i produktów rolnych zagłodzono, jak się szacuje, od 4 do 6 milionów ludzi, głównie ukraińskich chłopów. Z kolei w wyniku prześladowań religijnych zginęło około 90% duchownych różnych obrządków i zniszczono tysiące cerkwi. Rok 1939 był dla Ukraińców jednocześnie początkiem II wojny światowej i rokiem włączenia do Ukrainy sowieckiej wschodnich terenów Polski. Po napaści na Związek Radziecki Niemcy dokonywali eksterminacji ludności żydowskiej, romskiej i innych grup etnicznych. Zamordowali ponad 90% tamtejszych Żydów. Już we wrześniu 1941 roku w kijowskim Babim Jarze naziści rozstrzelali kilkadziesiąt tysięcy z nich. Wojna i okupacja miały swoje tragiczne konsekwencje również dla ludności ukraińskiej, wysyłanej do pracy przymusowej, cierpiącej głód, będącej ofiarami morderstw i gwałtów. Do Armii Czerwonej wcielono około 1 miliona Ukraińców. Licząc na stworzenie swojego państwa, przywódcy ukraińskich nacjonalistów podjęli współpracę z Niemcami. Próbując zbudować etnicznie jednolite państwo, najbardziej radykalni z nich przeprowadzili w latach 1943-1945 czystki etniczne na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, w wyniku których wymordowano, jak się szacuje, od 80 do 100 tysięcy Polaków. W odwiecie z rąk polskich oddziałów partyzanckich zginęło kilkanaście tysięcy Ukraińców. Do dzisiaj tragedia ta rzuca się cieniem na stosunki polsko-ukraińskie i w prorosyjskiej propagandzie jest wykorzystywana do podsycania napięć między Polakami i Ukraińcami. Nowe granice państw, ustanowione po II wojnie światowej, oznaczały włączenie Wołynia i Galicji Wschodniej do Związku Sowieckiego, co przypieczętowało dodatkowe przesiedlenie ludności. W 1954 roku, w 300. rocznicę ugody Perejasławskiej, z inicjatywy przywódcy Związku Sowieckiego Nikity Chruszczowa Ukraińskiej Republice Radzieckiej przekazany został Krym. Historia Ukrainy sowieckiej nie różniła się w kolejnych dekadach od historii całego Związku Sowieckiego. Odcięta od Zachodu, rządzona przez partię komunistyczną, rozwijała się tylko w tych obszarach, na które pozwalała polityka totalitarnego państwa. Zmiana nastąpiła w latach 80. wraz z przyjściem do władzy Michaila Gorbaczowa i ogłoszeniem przez niego zmian w życiu politycznym, perestrojki, czyli planu reform oraz głasności, czy jawności w życiu publicznym. Zanim jednak te zmiany nastąpiły, doszło do niewyobrażalnej tragedii. Wiosną 1986 wybuchła elektrownia jądrowa w Czarnobylu, niedaleko Kijowa, powodując jedną z największych katastrof ekologicznych na świecie. Tragedia w Czarnobylu potwierdzała nieudolność komunistycznego aparatu państwa i stanowiła symbol jego upadku. W 1991 roku rozpadł się Związek Sowiecki.
Gdy Ukraina ogłosiła niepodległość, Polska była pierwszym krajem, który ją uznał. Spadkiem po ZSRR był jednak arsenał nuklearny, który budził niepokój na całym świecie. Z tego powodu w 1994 roku w Budapeszcie doszło do podpisania przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Federację Rosyjską specjalnego memorandum. W zamian za oddanie broni jądrowej Rosji, państwa te gwarantowały Ukrainie suwerenność terytorialną i bezpieczeństwo granic. Niepodległa Ukraina, po latach przynależności do sowieckiego imperium, była krajem podzielonym politycznie i kulturowo. Zachodnia część posługiwała się językiem ukraińskim, podczas gdy na południowym wschodzie dominował rosyjski. Istotne były również silne podziały religijne. Wpływały one nie tylko na wyniki wyborów, ale również zmusiły Ukraińców do szukania odpowiedzi na pytanie, czy chcą pozostać w sferze wpływów rosyjskich, czy wolą obrać kurs na Europę i Zachód. Pierwszy prawdziwy test przyszedł w 2004 roku, kiedy w proteście przeciwko wyborom sfałszowanym na korzyść prorosyjskiego kandydata Wiktora Janukowycza Ukraińcy wyszli na ulicę, ogłaszając pomarańczową rewolucję. Pod ich naciskiem doszło do powtórzenia wyborów, w wyniku czego wygrał kandydat prozachodni Wiktor Juszczenko. Rządził on krajem przez kolejne lata, pomimo podjętej przez Rosjan próby otrucia. Podziały na Ukrainie dały o sobie znać podczas kolejnych wyborów w 2010. Zwyciężył wtedy prorosyjski Janukowycz, popierany głównie przez mieszkańców regionów południowych i wschodnich. Choć państwo pod jego rządami oddalało się od wzorów demokratycznych, zachowywał jednak pozory sympatii do Zachodu. Jesienią 2013 zniweczył nadzieję na umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, co wywołało falę protestów. Wydarzenia te spotkały się z wielkim międzynarodowym zainteresowaniem i wsparciem. Nazwano je rewolucją godności. Слава Україні! Wybuch nastrojów proeuropejskich był całkowitym zaskoczeniem dla prorosyjskiej ekipy Janukowycza, która postanowiła rozprawić się z protestami siłowo. W wyniku brutalnych działań sił porządkowych życie straciło ponad 100 demonstrantów, nazywanych dzisiaj niebiańską sotnią. Nie uratowało to Janukowycza, który uciekł do Rosji, a po kolejnych wyborach wiosną 2014 roku prezydentem został jeden z liderów protestów, Petro Poroszenko. Rządzący Rosją Putin postanowił zdestabilizować Ukrainę i uniemożliwić jej integrację z Unią Europejską. W tym celu na początku 2014 roku Rosja przeprowadziła aneksję Krymu i zaatakowała wschodnie regiony Ukrainy. Rosyjska agresja zasłynęła użyciem służb specjalnych, czyli tzw. zielonych ludzików. Okupanci i kierowani przez nich prorosyjscy separatyści na zajętych terenach chcieli wykorzenić ukraińskość. Ograniczali używanie publicznie języka ukraińskiego czy symboli narodowych. 24 lutego 2022 roku nastąpił kolejny etap agresji, tym razem na całą Ukrainę. Był on konsekwencją wcześniejszych wydarzeń i imperialnych planów Rosji, by utrzymać Ukrainę w swojej strefie wpływów. W jej trakcie Rosjanie dokonali wielu zbrodni wojennych, bombardując największe miasta, celowo ostrzeliwując budynki mieszkalne, szpitale, szkoły czy uniwersytety. Dokonująca się zbrodnia została oparta na propagandowym kłamstwie, według którego Ukraińcy i Rosjanie są jednym narodem. Jednocześnie Putin nazywa Ukraińców nazistami, których kraje trzeba zdenazyfikować i zdemilitaryzować. W rzeczywistości chodzi o zniszczenie niezależnej ukraińskiej państwowości, kultury, patriotyzmu, tożsamości i ducha oporu. W wyobrażeniu Kremla większość Ukraińców miała przywitać rosyjskie wojska kwiatami. Tymczasem Rosjanie zamiast wyzwolicielami stali się najeźdźcami i oprawcami, naśladując Niemców z 1939 i 1941 roku.
Sprzymierzeńcami Ukraińców stało się polskie społeczeństwo w spontanicznym zrywie pomagające setkom tysięcy uchodźców zza swojej wschodniej granicy. Szokiem dla Kremla stał się heroiczny opór wobec agresora i jeszcze silniejszy proeuropejski kurs obrany przez władzę i naród ukraiński. W ciągu pierwszych dni tej wojny doszło do niebywałej reakcji całego wolnego świata, który potępił napaść, nałożył na Rosję niezwykle ostre sankcje gospodarcze i zaczął dostarczać uzbrojenie skutecznie broniącym się Ukraińcom. Wojna z Rosją udowadnia, że Ukraińcy zjednoczyli się ponad podziałami etnicznymi, religijnymi i językowymi. Już samo to jest zwycięstwem, którego nie spodziewała się kremlowska dyktatura. To ogólnonarodowe pragnienie wolności i wybór Europy okupione jest krwią Ukraińców i zniszczeniem państwa. Polski historyk Piotr Wandyć, pisząc historię Europy Środkowo-Wschodniej, zatytułował ją „Cena wolności”. Taką cenę płacą dziś Ukraińcy, stając na straży zachodniego świata. Podobnie jak uczynili to Polacy, walcząc wspólnie z Ukraińcami w 1920 roku przeciwko bolszewikom. Obecnie za wartości stanowiące fundament zachodnich demokracji biją się i umierają Ukraińcy. To oni piszą dziś ważny rozdział historii jednoczącej się Europy.